Lanzarote. Mała wyspa na Oceanie Atlantyckim o powierzchni średniego polskiego powiatu. Biorąc pod uwagę jej wielkość i to, jak wiele ma atrakcji, postanowiliśmy wynająć auto na 2 dni. Jeżdżąc niemal od rana do wieczora, zobaczyliśmy naprawdę wiele. Jak wypożyczyć auto, gdzie pojechać i co trzeba zobaczyć. Wszystkiego dowiecie się z tego przewodnika. Zapraszamy na road trip po Lanzarote. Naszą wyprawę podzieliliśmy na kilka etapów. Pierwszego dnia chcieliśmy zobaczyć wszystko, co znajduje się na północ od naszej miejscówki, a drugiego zacząć od Parku Narodowego Timanfaya, skąd następnie zwiedziliśmy południe. W ten sposób powstało aż 5 szlaków turystycznych, które chcemy Wam pokazać w dalszej części filmu. Pierwszego dnia udaliśmy się na północ wyspy w stronę punktu widokowego na Wysokiej Skarpie, a podczas podróży odwiedziliśmy kilka ciekawych miejsc. Już 12 km za Costa Teguise zatrzymaliśmy się przy ogrodzie kaktusów, który wygląda jak z bajki. W Jardín de Cactus zasadzono ponad 4,5 tysiąca roślin kilkuset gatunków z różnych kontynentów. Utworzony w kraterze ogród zwiedza się schodząc po serpentynach, a następnie wspinając się na wzgórze z wiatrakiem, skąd rozpościera się niesamowity widok na ten nietypowy ogród. Sporym zainteresowaniem turystów cieszą się 2 jaskinie na wschodnim wybrzeżu wyspy. Są częścią długiego na kilka kilometrów tunelu drążonego przez lawę. Z uwagi na długie kolejki przed wejściem zdecydowaliśmy się tylko na jedną z nich, Jamelos del Agua, która jest domem dla ponad tuzina endemicznych gatunków, w tym białego ślepego homara, występującego tylko na tej wyspie. Można je wypatrywać w znajdującej się w jaskini lagunie. Teren jaskini jest małym centrum kultury z białym placem, basenem i nietypowym audytorium zbudowanym we wnętrzu jaskini. Mirador del Rio to cel naszej pierwszej wycieczki. Jest to ulokowany na stromej skarpie na wysokości 455 metrów nad poziomem morza punkt widokowy z 2-piętrowym tarasem. Z tego miejsca możemy obserwować w całości wyspę La Graciosa, która wraz z mniejszymi wysepkami stanowi rezerwat przyrody. Warto jechać kawał drogi, aby zobaczyć taki widok. Wróciliśmy nieco inną trasą po zachodniej stronie wyspy, doliną Malpaso Aria. Koniecznie chcieliśmy przejechać przez tereny z wąskimi, położonymi na zboczach gór, drogami. Podczas podróży dostrzegliśmy jeszcze jedną wyjątkową atrakcję. O, Muzeum Aloesu, musimy tam pojechać. Muzeum Aloesu to tak naprawdę sprytnie zamaskowany sklep. Na wyspie znajduje się kilka takich punktów. Z czystej ciekawości odwiedziliśmy punkt znajdujący się na naszej drodze, gdzie zapoznaliśmy się z historią aloesu i jego wspaniałymi właściwościami. Po obejrzeniu ekspozycji można odwiedzić sklep z gotowymi produktami wszelkiej maści. Celem popołudniowej wyprawy była słynna Playa de Famara. Ta piaszczysta, ciągnąca się 1,5 kilometra plaża jest idealnie gładka. Na szczególną uwagę zasługuje widok wydających się wyrastać z wody gór, to klify Famara. Nieopodal zobaczyliśmy inną niecodzienną atrakcję, najprawdziwszą pustynię.
Wracając z plaży, odwiedziliśmy dwie miejscowości będące stolicami gmin. Pierwsza to Teguise, gdzie można zobaczyć najsłynniejszą wieżę kościoła na wyspie, a na uroczym rynku zobaczymy fontannę i rzeźbę tancerza. Niedaleko znajduje się muzeum w całości poświęcone tiple, instrumentowi podobnemu do gitary. Ostatnim przystankiem tego dnia było San Bartolomé z pięknym palmowym placem oraz zabytkową zabudową centrum. W mieście można zwiedzić muzeum etnograficzne. Największą atrakcją Lanzarote jest utworzony w 1974 roku wulkaniczny park Timanfaya, który na naszej liście zwiedzania umieściliśmy na pierwszym miejscu. Swój obecny wygląd zawdzięcza trwającej w pierwszej połowie XVIII wieku 6-letniej erupcji, kiedy z prawie 300 kraterów bez przerwy wypływała lawa. Podczas erupcji spora część wyspy została pokryta lawą, która dziś zastygła i tworzy wyjątkowy ekosystem przypominający powierzchnię martwej planety. Jednak do kompletnego pustkowia jest tutaj daleko. Życie odzyskuje ten teren i obecnie zaczynają go porastać rośliny. Potęgę wulkanu można sprawdzić na przykładzie dwóch prezentacji przeprowadzonych przez pracowników parku. Wrzucone do płytkiej jamy gałęzie samoistnie się zapalają, a wlana do szczelin ziemi woda wybucha jak gejzer. Do parku można wjechać autem, ale zostawia się je na stromym parkingu. Dalszą część podróży odbywa się autokarem, który wozi turystów pomiędzy kraterami przez około 45 minut. Inne ciekawe miejsce związane z parkiem znajduje się zaledwie kilka kilometrów dalej. To bezpłatne centrum dla zwiedzających przypominające małe muzeum. Dowiemy się w nim wszystkiego na temat ukształtowania Wysp Kanaryjskich. Można również wejść na punkt widokowy, z którego będziemy mogli przyjrzeć się pokrytej lawą panoramie. Będąc w tej okolicy, odwiedziliśmy jeszcze kilka miejsc. Pierwsze to powstałe pod koniec XIX wieku saliny, w których do dziś sól wydobywa się tradycyjnymi metodami rzemieślniczymi. Nieco na północ warto zobaczyć Los Hervideros, krajobraz pełen skalnych formacji powstałych wskutek zetknięcia się gorącej lawy i zimnych wód oceanu. Na koniec trafiliśmy do El Golfo, czyli zatoki, gdzie zobaczyliśmy urocze zielone jezioro uformowane w XVIII wieku podczas wybuchów wulkanu. Zasolenie wody w jeziorze jest wyższe niż w Morzu Martwym. Na południu wyspy zainteresowała nas miejscowość Playa Blanca, w której chcieliśmy zobaczyć zabytkową zabudowę Starego Miasta i słynne miejskie plaże. Tytułowa plaża jest strasznie skomercjalizowana. Polecamy jednak udać się do położonej na wschód piaszczystej plaży Dorada lub bardziej na zachód uroczej plaży Flamingo. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się jeszcze w mieście Jajsa, słynącym z zabytkowego kościoła oraz produkcji popularnych lokalnych win o tej samej nazwie. Ostatnią krótką podróż odbyliśmy na lotnisko, a konkretnie do punktu widokowego położonego przy plaży, skąd obserwowaliśmy lądujące samoloty. Po zmroku dotarliśmy do stolicy wyspy Arrecife, gdzie głównym celem zwiedzania był Fort Świętego Gabriela, ale niestety chyba jako jedyna atrakcja w mieście był spowity mrokiem. Zmierzamy teraz do zamku. Sebastian wymyślił zamek na godzinę 21, kiedy wszyscy już pogasili światła. Nie wiadomo co się dzieje, ja nie widzę w ogóle drogi i idziemy. W ciągu 2 dni udało nam się zobaczyć naprawdę dużo, a koszt takiej wycieczki był niewielki. 60 euro kosztowało wynajęcie samochodu na 2 dni. Skorzystaliśmy z usług wypożyczalni Carrera Medina. Formalności ograniczają się do minimum. Wystarczy wybrać auto, pokazać prawo jazdy i podpisać kartę wypożyczenia auta. Po 15 minutach możemy jechać na wycieczkę nowiutkim autem z pełnym bakiem.
Po powrocie należy zatankować auto do pełna. Po naszych wycieczkach zatankowaliśmy auto za 35 euro. Jeżdżąc po wyspie przejechaliśmy ponad 350 km. Na obiady i kolacje wracaliśmy do hotelu. Cenę biletów z lipca 2020 roku prezentujemy na planszy. Bilet ulgowy zawsze wynosił 50% ceny normalnej. Całkowity koszt eksploracji wyspy na przykładzie tego przewodnika to 162 euro. Na początku podróży używaliśmy nawigacji, ale oznakowanie ważnych miejsc i atrakcji turystycznych jest widoczne i zrozumiałe, dlatego można do nich trafić bez problemu. Warto jednak przed wyjazdem przygotować listę miejsc do zwiedzania. Polecamy ten przewodnik. W następnym odcinku pokażemy Wam nasze centrum operacji. Costa Teguise to małe miasteczko położone na wschodnim wybrzeżu wyspy. Długa promenada i kilka plaż to tylko niektóre z atrakcji miasta. Gwarantujemy, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwonek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Do zobaczenia. Dojechałeś na miejsce. Prowadził Wojciech Kulik.